Dashboard, witam Was w kolejnym odcinku, takim mocno wiosennym. Przyjechaliśmy z Michałem do łowiska i stwierdziliśmy, że wiosna. Słuchajcie, ptaki już śpiewają, pewnie w plenerze będziecie słyszeć. Broń też taka trochę, nie wiem czy tam w kadrze się łapie czy nie. Zmieniliśmy dzisiaj, bo mówię, wezmę słuchajcie, kniówkę. Kniówkę Zauerkę 6,557 R, lufa górna, czyli sztutowa 16. Idziemy sobie posiedzieć, popolujemy trochę na zasiadki. Dzisiaj będziemy polowali na jelenie byki. Tam za nami ambona stoi, na którą sobie siądziemy. Będziemy polowali na jelenie cielaki. Będziemy polowali na drapieżniki, ewentualnie na dziki, ale te dziki to tak bym powiedział jakoś nie są na pierwszym planie, że tak powiem. No i jak widzicie, za mną leży trochę sprzętu, który no wy tak naprawdę wymogliście, widzowie, żeby pokazać pewne konfiguracje. Coraz więcej chcecie zobaczyć, jak to widać w terenie, jak to widać w łowisku. Więc powiem Wam krótko. Jestem pod dużym, ale to naprawdę dużym wrażeniem tego, że w końcu doszły pulsary C50. Jak widzicie, doszła do nas dzisiaj dostawa, dosłownie dzisiaj. Wypakowaliśmy, więc decyzja była szybka. Tylko że doszły w takiej konfiguracji bez IR, czyli bez iluminatora, bo takie zamawiałem z czystą premedytacją. Zrobiłem sobie już jednego, przygotowałem. Tutaj jest założony uchwyt z szyną Weaver, z szyną Picatinny, to już nie ma najmniejszego znaczenia, w opisie jest jako szyna Weaver. Do tego mamy iluminator w wersji mini, właśnie mi smyczka spadła, w wersji mini, czy jeden z mniejszych na rynku i jeden z tańszych, bo on kosztuje w granicach 300 zł. Montuje się go tutaj pięknie z boku, zaraz Wam to pokażę, ale głównie chcemy przetestować sprzęt troszkę inny. Cyk, zakręcamy i mamy celownik kompletny. To jest ruchome, jak widzicie teraz na filmie, tu się ładnie to wszystko rusza. Można sobie strumień światła dopasować idealnie w światło optyki. Dlatego moim zdaniem, to jest moje zdanie prywatne, pewnie niektórzy je podzielą, niektórzy nie. Uważam, że fabryczne iluminatory pulsarowskie są dobre, a na rynku są iluminatory, które są bardzo dobre. I ten bardzo dobry jest tutaj. Ja już go sobie przygotowałem wcześniej. To jest iluminator X-Hawk. On występuje oczywiście w strumieniach 850-940. Tu mamy 940. Montuje się na tej samej zasadzie, czyli te pierścienie, które są tutaj, się osobno po prostu dokupuje. Czekajcie, no tak zamontowałem, że mi spadło. Ale to nic nie szkodzi. Założymy od razu. Cyk. I ta sama historia. Pięknie się nam rusza. Jest w każdej płaszczyźnie. Iluminator dużo większy, przez co podnosi nam wagę celownika, natomiast jakość obrazu no jest naprawdę niezła. Oczywiście, czy w takim zestawieniu można go kupić u nas na stronie. Pojawi się już za chwilę, pewnie jak Wy już oglądacie, to nie wiem, czy one jeszcze będą dostępne, bo mówię, dostaliśmy ich 7, 3 już są sprzedane. Zostają 4 wolne z takim zestawieniem. Nie bez kozery wzięliśmy go też dzisiaj, żeby nim ponagrywać, więc weźmiemy go później, już zejdziemy sobie stąd, nie będę tego wszystkiego niósł na ambonę, tylko zejdziemy sobie na dół na spokojnie. Mam ze sobą pastorał, który już dobrze znacie z polowań na lisy, Apexa, dlatego że nie będę tego montował na broni, bo po prostu no nie chcę. Wstawimy go jakoś w Apexa, tutaj w to imadełko i ponagrywamy. Zobaczymy jak w tym widać. Akurat będziemy mieli ścianę lasu, będziemy mieli ambonę, spróbujemy Wam nagrać, wrzucić materiał do odcinka. 2 termo do ręki, spotery, Axiony XQ, jeden z dalmierzem, drugi XQ bez dalmierza. 2 sztuki ostatnie nam zostały, więc jakby ktoś był zainteresowany, a chciał w dobrej cenie, na przykład w zestawie z C50, to piszcie maile, zrobimy dobrą cenę. Będzie pulsar, doświetlacz X-Hawk, 2 iluminatory, 2 uchwyty, które są niezbędne do zamontowania, do tego bateria, ładowarka. No i mówię Wam, że cena będzie naprawdę dobra, bardzo konkurencyjna. Wersje te są wersje, one mają wszystkie Wi-Fi, także od razu zwracam uwagę, że to jest wersja bez iluminatora fabryczna, ale z wbudowanym Wi-Fi.
i aksjony. A jakby ktoś chciał jeszcze o, widzicie, tam się klapka otworzyła. Jakby ktoś chciał dodatkowo ze spoterem termo sobie zrobić taki zestaw, no to uważam, że cena wyjdzie no naprawdę fajna. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to śmiało piszcie. Na Ambonie pogadamy sobie, od razu Wam powiem, pogadamy sobie na temat, nie ten temat, który do mnie piszecie, dzwonicie, bo nie chcę tego tematu dalej drążyć i ruszać, więc zostawiamy go, żeby się wyciszył. I sama osoba, której ten temat dotyczy, też to zrozumiała. Rozmawialiśmy ze sobą 2 razy, ale nie będziemy tutaj tego drążyć, więc zostawiamy to, niech to przygaśnie. Porozmawiamy sobie na Ambonie, przeniesiemy się z tej naszej pięknej Polski bardzo, bardzo daleko, ponieważ no muszę Wam opowiedzieć na temat pewnego wyjazdu, który się nam szykuje już niedługo, więc sobie porozmawiamy na ten temat. No i powiem Wam, co tam na stronie, co tam ciekawego, ale to już na Ambonie. Bierzemy cały ten mandżur, to co potrzebujemy, czyli lornetka, kniejówka, pastorał i idziemy tam. Tam będziemy sobie siedzieć z Michałem. Może wyjdą jelenia. Ostatnio tu wyszły, to Wam powiem tak w tajemnicy, że jak siedziałem, bo siedziałem na tej Ambonie z tej strony, to wyszły tutaj. Pewnie jak dzisiaj będziemy siedzieć tu, to wyjdą tutaj. No ale bierzemy pastorał, do czego będziemy podchodzić. A może jakiś przechera się znajdzie. Także nie przedłużając, ruszamy na polowanie. Później w dalszej części materiału wrzucimy materiał z Pulsara C50. Teraz zobaczcie, wchodzimy tylko do łowiska, no jest błoto, tak, jest błoto, ale widać już wiosnę. Mamy piękny rudelsaren, zaraz Wam Michał pokaże. Przed chwilą widzieliście tropy borsuka, których u nas nie brakuje. Stoimy sobie nad strumieniem, słychać go z tyłu, jak sobie tam szumi. No, ciepłe powietrze, lekki wiatr, nie wieje mocno, wiatr typowo z zachodu. No zobaczymy, czym święty Hubert podarzy, ale ja już Wam mówiłem kiedyś, jak ja przyjeżdżam do łowiska, albo jak ja jestem w drodze do łowiska i widzę, że zwierzyna jest aktywna, przede wszystkim widzę sarny, daniele, gdzieś jelenie, no to ja już wiem, że to jest dobry dzień i ta zwierzyna będzie się ruszać. No i tam mamy. Tu gadaliśmy, słuchajcie, tu zaczynaliśmy, do auto mamy 40 metrów. Zaczynaliśmy, rozmawialiśmy, a tam proszę bardzo, cały rudelsaren. No i co, patrząc tak na spokojnie, już siedzimy na Ambonie, dochodząc do Ambony, sarny były, tropy borsuka, świeże miejsca pobuktowania przez dziki, były tropy jeleni. No zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że polujemy na Daniela byka. Zostały nam jeszcze chyba 2 byki Daniele. Myślę, że jak ich nie strzelimy, to się nic nie stanie. Natomiast w jednym z poprzednich odcinków widzieliście, że no próbowaliśmy, ale jakoś się nie udało. Ja to zawsze mam problem z załadowaniem tej broni, więc jak przyszliśmy z auta, wyciągnąłem oczywiście rozładowaną, no to pasowałoby załadować. Wiele osób pyta, to słuchajcie, kaliber 6,5-57R, kaliber bardzo fajny, wdzięczny, ja to mówię wiosenny, małe dziki, bardzo fajne na sarny, na drapieżniki, na jelenie również, ale wymagający bardzo odpowiedzialnego strzelania. To nie jest kaliber, który da dużo farby, który ma dużo energii, ale skuteczny. Załadujemy sobie kulę, śród 3,5 mm, Rottweil na ewentualnego lisa lub IGO. Broń zabezpieczona, staje sobie w kącie i czeka.
Zobaczymy, co się będzie działo. Czas mamy dobry. Jest godzina 16:20. No my sobie siedzimy na ambonie. Spokojnie do 18 będzie coś widać. Mam ze sobą wabiki oczywiście. Mam ze sobą wabik pisk myszy, który bardzo dobrze znacie. I mam ze sobą drugi wabik. Wziąłem dwa dzisiaj. FC01 od Gunbrokera. Mój prywatny. Nie jednego lisa oszukał. No i myszka standardowa. Więc poczekamy. Jak się zrobi troszkę dzień już zacznie gasnąć, zrobi się troszeczkę szaro, zawabimy. Jak nie będzie jeleni, nie będzie danieli, to spróbujemy przyciągnąć drapieżnika. Miejsce idealne do wabienia, ponieważ jesteśmy od ściany lasu sunięci około 100 metrów. Przed nami jest kompleks leśny, więc z lis ogólnie, a za nami jest wioska. Od tego mam jakiś pan gdzie rzucisz. No, pan rzucisz. To wyjdzie coś? Nie wiem. Ale jeszcze nie zrzucają chyba, nie? Ale znalazł pan już? No właśnie, no to jeszcze nie zrzucają. Jeszcze tydzień. Chodzą ładnie. Ale... Po 20 minutach już powinno coś być. Tak, one się trzymają tam bardziej, trzymają się bardziej tak w Presnowie na stronę... A w którą stronę pan idziesz teraz? Dobra, to na razie. No i słuchajcie, był pan zrzuciarz, nagraliśmy pana zrzuciarza? No gdzieś tam się pojawił, jak przekręciłem. Aha. No i szukał sobie, przeszedł gdzieś tam łąkami, ale jeszcze nic nie znalazł. U nas jelenie, tutaj w Sudetach, to nie zrzucają jeszcze poroża. Słuchajcie, nie zrzucają. To ewenement, że ktoś znajdzie około 20 lutego. Teraz widać w tle, jak sobie przechodzi. Widać? No. Widać. Ewenement, że ktoś znajdzie zrzut. Myślę, że jest to mało prawdopodobne. U nas tak naprawdę zrzuty się zaczynają po 5-10 marca i dopiero wtedy te zrzuty są. A teraz to jest takie bicie piany, tak? Chodzenie, szukanie nie wiadomo czego, wiatru w polu i tak mało prawdopodobne, żeby coś znalazł z tego roku, może jakiegoś ubiegłorocznego, ale na pewno nie na polu, które było już przeorane 2 razy w międzyczasie. Więc, no więc tyle na temat zrzutów. I nie przeszkadza pan, przyszedł, poszedł i idzie w tamtą stronę. Dobrze, do lasu nie poszedł, zapytałem grzecznie w którą stronę, mówi, że idzie tam, no niech idzie. No i miejsce do wabienia dobre. Przed nami, słuchajcie, kompleks leśny, bo lis, a jak wam mówiłem, z tyłu mamy wioskę. Są z tego kompleksu leśnego każdy drapieżnik, czy to będzie lis, borsuk, jenot, będzie próbował wyjść gdzieś tutaj na otwartą przestrzeń i tutaj będzie próbował zdobyć wieczorem pożywienie. A jak nie upoluje, to nam jakiemuś psu z miski wyje albo złapie. Tam jest taki hodowca gęsi. On to na te lisy strasznie psioczy. Ale w każdym bądź razie, no spróbujemy. I te dzieci tak luźno chodzą, nie? Tak, luźno chodzą, dokładnie, ale to taki kup wolny, mega dobre. Słuchajcie, kiedyś kupowałem, no rewelacja. W tym roku to się kupuje na jesień przede wszystkim, a nie teraz. Tam koło października zawsze kupuję. Mega dobre mięso. No i nic, posiedzimy, zobaczymy i opowiem wam, a to może od razu wam opowiem, później będzie mniej cięcia. Jak dobrze wiecie, w tamtym roku mieliśmy możliwość dzięki Adamowi i dzięki firmie Blazer, firmie MK Schuster, polować w Afryce, w Namibii. Jak opublikowaliśmy serię odcinków, nie wiem ile ich tam było, 6 chyba, opublikowaliśmy... Razem 7. Opublikowaliśmy te materiały. Już chyba po pierwszym czy drugim materiale rozdzwoniły się telefony od osób oczywiście, które znam, że oni też by chcieli pojechać na takie polowanie. Ja mówię, słuchajcie, no ja tym się nie zajmuję, nie organizuję tych polowań, zostałem zaproszony, no ale jakiś pomysł mi się urodził od razu w głowie, żeby coś takiego zorganizować. Zadzwoniłem do mojego kolegi, dobrego, Grześka Potasza. Będziecie go kojarzyli z YouTube'a, kanał Poterek 81, największy kanał łowiecki w Polsce, numer 1, to jest zdecydowanie. Zupełnie inny kontent prowadzenia kanału, ale Grzesiek ma biuro polowań, poluje za granicą, ściąga dewizowców do Polski tutaj, więc ma możliwość nagrywania dużo materiałów, ciekawych materiałów. No i zadzwoniłem do Grzecha, mówię, słuchaj, trzeba zorganizować polowanie, jakbyś dał radę, przygotuj ofertę, ja to spróbuję pokazać. No jak osoby, które śledzą kanał wiedzą, ofertę przygotował, zrobiliśmy 2 terminy, od 14 do 21 czerwca i drugi termin od 21 do 28.
Mogło być tam nas maksymalnie w ciągu tych 2 terminów chyba 16 osób. 16 osób, nie 16 myśliwych, to jest też ważne. Bo niektórzy później się okazało lecą z żonami. Oczywiście Michał też z nami leci, ale Michał to jest liczony jako osoba, ale nie poluje i tak dalej. Więc musiało być to wszystko spięte. No ale do czego dążę? Bo wielokrotnie, i to na przełomie ostatnich 3 miesięcy, spotkałem się z takimi opiniami wielu widzów, na przykład znajomych, którymi się spotkałem face to face. Mówią do mnie: ty, ile takie safari kosztuje? Ludzie nie mają chyba pojęcia w ogóle, ile to kosztuje. Wszyscy myślą o jakichś kwotach, nie wiem, 100 000 złotych, 200 000 złotych, jakieś abstrakcyjne cyfry im wychodzą. Więc powiem wam, że to nie, tak to nie wygląda. Absolutnie tak nie jest, więc pokrótce powiem wam, jak to wygląda łącznie z przelotem. Pominiemy sobie jedną rzecz. Grzesiek zrobił ofertę, w której można upolować 4 antylopy lub 3 antylopy i guźca. Te 4 antylopy dotyczą jakby takiej całej grupy, tam jest wypisanych te antylop powiedzmy 10 i z tych 10 można wybrać sobie 4. Więc samo polowanie, pobyt tam w łowisku, odstrzał tych 4 gatunków, to jest koszt 2250 euro i to jest cena mega dobra, więc przeliczając to na okrągło, policzmy, że to jest koszt około 10 000 zł. Około, nie będziemy tutaj się dochodzić o 200-300 zł, bo to nie o to chodzi. Ale jest to koszt około 10 000 zł. Bilet, teraz żeśmy kupowali te bilety nie tak dawno, więc dokładnie wiemy, ile kosztuje. Bilet w 2 strony kosztuje 4000 zł. Więc mamy około 14 000. Ja jako jedyny lecę ze swoją bronią. Jaką to zobaczycie później, jak będziemy relacje robić, nie będę wam zdradzał, musicie poczekać. Natomiast tam wypożyczenie broni to jest koszt około na cały pobyt około 150 euro, czyli no, licząc o powiedzmy 700 zł. Czyli mamy 4000 bilet, 10 000 polowanie, 700 zł wypożyczenie broni, czyli mamy 15 000. Do tego dochodzi koszt jakichś napiwków i innej otoczki dookoła, więc całość myśmy z Grześkiem wyliczyli, że wyjdzie w granicach około 16-16,5 tysiąca złotych. Pomijamy tutaj temat trofeów, ponieważ te trofea, jeżeli część osób jest taka, że strzela sobie, poluje, przeżywa safari, poluje, robi sobie zdjęcie i trofeum do kraju nie zabiera. Część osób zabiera je w formie na przykład czaszki, czyli tak jak my mamy spreparowane byki, rogacze, a część robi medaliony. No i tu się robi duży rozłam cenowy, ale to dopiero jest jakby płatne za 8-9 miesięcy od momentu powrotu, więc pomijam temat. Więc słuchajcie, to nie jest wcale takie drogie. Ja myślałem, że sam myślałem, że to wyjdzie więcej. Natomiast oczywiście mogą się pojawić komentarze, no ale jak ktoś chce sobie strzelić powiedzmy bawoła, hipopotama, nie wiem, lamparta, no to wtedy zupełnie inne kwoty wchodzą w grę. Ale żeby normalnie pojechać na czarny lot na polowanie, to kosztuje to w tej chwili tyle, ile mega dobre wakacje dla 2 osób na przykład. Więc ja uważam, że kwota 16 000 złotych dzisiaj nie jest taką kwotą abstrakcyjnie wysoką. Mało tego, powiem wam, że z Grześkiem mówię, bo to 14 miejsc co było, czy tam 16, no to się nam sprzedało momentalnie. Tam był, jak ja to powiedziałem znajomym, jeden, drugi, trzeci, to każdy mówi, ty jadę. No to większość osób powiedziała, że zapłaciła, już bilety mamy, czekamy na wyjazd, odliczamy dni, tak naprawdę to 2,5 miesiąca i lecimy, tak. Natomiast na przyszły rok Grzesiek mówi, w takiej sytuacji musimy zrobić 3 terminy, więc w przyszłym roku pewnie nasz pobyt w Afryce będzie dużo dłuższy, bo my wybieramy się na 2 tygodnie, ja bynajmniej. Grzesiek również 2 tygodnie tam będzie, ale za rok będziemy lecieć jeszcze raz, będziemy na 100% organizować grupę też w czerwcu, więc pewnie będą też miejsca. Myślę, że większość osób, które z nami poleci w tym roku, będzie chciało wrócić, bo się zarazić tą Afryką tak jak ja. To tak by było pokrótce na temat tego safari. Będziemy, że tak powiem, posiedzimy, jak się coś pokaże zwierzyna, to do Was wrócę. A jeszcze jedną rzecz, później Wam jeszcze na koniec przypomnę. Zaglądajcie na naszą stronę, ponieważ już chyba, jak my to wyemitowaliśmy, to już chyba portal ogłoszeń działa. Wydaje mi się, że będzie działał, że to już powinien być ten czas, że albo jest na ukończeniu, już się zapina, albo już działa.
Co zrobiliśmy? Ale tu Wam powiem na koniec, to będziecie musieli poczekać. Na zakończenie materiału Wam poopowiadam, co nas na stronie się jeszcze stanie, co nas czeka, jakie mamy pomysły. No przede wszystkim ten portal ogłoszeniowy, myślę, że będzie zrobiony naprawdę fajnie. Już jakąś taką wersję demo widziałem. Myślę, że jeszcze tydzień i będzie to wszystko zapięte. Ale po kolei, jak będziemy schodzić z ambony, jak nam wyjdzie jakiś zwierz, to Wam go oczywiście pokażemy. Później spróbujemy ponagrywać, a na koniec sobie pogadamy o tym portalu. Także to by było na tyle. Do zobaczenia ze zwierzyną. Rogacz idzie z tyłu. Jakiś taki w miarę. Zobaczymy, co to jest. No i co, siedzimy sobie na ambonie, dzień już powoli gaśnie, zaraz spróbuję zawabić jeszcze. W rogu nam się pokazały sarny z fajnym rogaczem, ale stoją w miejscu, tam żerują sobie na takim olsie. Nie chcą za bardzo wyjść na pole, nie wiem, pewnie za chwilę pewnie wyjdą. Ale są 3 sztuki, koza, koźle i rogacz. Rogacz jeszcze oczywiście w sypułach, ale to jest dobry moment, jak już jesteście w łowisku, żeby pooglądać te rogacze, zobaczyć, gdzie się jaki trzyma. One terytorialnie się oczywiście poukładają później, ale sarna jest najbardziej terytorialną zwierzyną, więc ten rogacz na pewno daleko stąd nie pójdzie. Zrobimy takie odcinki. Teraz idzie okres trochę taki martwy. Marzec to jest taki okres, kiedy ja bardzo mało poluję. Do odcinku oczywiście broń będziemy nosić w razie jakiegoś głównie drapieżnika, ale pochodzimy trochę, pogadamy sobie znowu o soli, jak co roku na wiosnę. Przejrzymy łowisko, urządzenia, także się pokręcimy. To w następnych odcinkach. A na razie siedzimy i czekamy, bo pora jest dobra. Myślę, że czas wyciągnąć wabik i spróbować powabić. Może jakiś przechera się wysunie. Poczekamy chwilę jeszcze. Na razie cisza. Oprócz tych sarn nie ma nic więcej. Siedzimy już ponad godzinę. O, krogulec leci. Mieliśmy możliwość obserwacji polowania. Krogulca nie udało się znaleźć, słuchajcie, za krzakiem tarniny, ale tylko było widać, jak przeleciał i od razu wszystkie ptaki śpiewające, były tu jakieś cznadle, były sikorki, od razu wszystko poszło gdzieś tutaj, pobuszował po krzakach i poleciał. No ale spróbujemy na innego myśliwego, nie tego latającego, tylko tego spacerującego po lesie. Najpierw spróbujemy myszą, zobaczymy, co z tego wyjdzie, a później spróbujemy tym wabikiem.
Po wabieniu myszą w plenerze tylko słychać skrzydlate, gdzieś się odzywają, lisa nie widać. Spróbujemy zawabić kniezieniem. No i niestety nasze wabienie nie przyniosło efektów w postaci drapieżnika, czy to kuny, czy lisa. Jenoty nie idą na wabik, od razu wam powiem, one nie bardzo nie reagują. Natomiast jak sarny są tam cały czas w lesie, godzina już jest taka, że jelenie, jeżeli miałyby wyjść, to myślę, że lada chwila powinny się ruszyć, ale nie słychać nawet, żeby gałęzie się łamały na lesie. Cisza. No nic, posiedzimy, zobaczymy. Godzina 17:35, więc do 18:15 można spokojnie posiedzieć, a później to już wracamy i bierzemy się za test pulsara C50 z iluminatorem z X-Hogiem. Zobaczymy, co będzie i z tym iluminatorkiem małym również. Spróbujemy wam pokazać, jak w tym widać.
No i co, moi drodzy, na sam koniec udało się upolować lisa. Wyszedł, zawabiłem jeszcze na sam koniec i wyszedł z prawej strony i sobie tam chodził po tym polu. Strzelałem z kuli, bo był dosyć daleko, z knióweczki. Za każdym razem jak tą kniówkę biorę, to strzelamy lisa. Już rozładuję całkiem, śród też wyciągnę. Próbowałem go podciągnąć jeszcze myszą, ale nie chciał przyjść. Coś tam się udało nagrać, szału nie ma. Czy oczywiście przy lisie się spotkamy. No ale... Ja tutaj spróbuję go tak w kółko wsadzić, takie czerwone. Aha, to będziecie widzieć, tak? No bo już widzicie, że jest prawie ciemno, 18 godzina. No ale się udało upolować lisa, także polowanie udane, że tak powiem. Dosyć długo musiałem go wyczekać. Jeszcze mało tego. Tu jest luneta, słuchajcie, zabytkowa, jak ja to mówię. Stary RWS. Podświetlenie nie przestało działać. Nie wiem, bateria się rozładowała, pewnie było niewyłączone. Stała w szafie, więc musiałem go strzelać. Dobrze, że krzyż w miarę gruby. To tak... tą kropką najechałem po prostu na lisa i oddałem strzał. Słyszałem uderzenie kuli, mówię, leży. No dobra, to teraz sobie zejdziemy, podejdziemy sobie do lisa i robimy test pulsara, tak żebyście mogli zobaczyć z X-Hogiem. Widzimy się przy lisie. No i jesteśmy przy naszym przecherze. Patrzcie, jaki ładny lis. Naprawdę. Powiem wam, że coraz bardziej się do tej kniówki przekonuję. Idealna broń. Bardzo ją lubię, bardzo lekka. No i ustawiona idealnie. List czysto komorowy strzał, więc polowanie udane. Miało być tak, nic się nie działo, ale jak weźmiecie ze sobą wabik, możecie powabić. Jak już na sam koniec nic wam nie wyjdzie, nie macie jeleni, jak nie siedzicie za dzikiem, ale ja uważam, że to nie przeszkadza absolutnie. Można zawabić, można lisa strzelić i za pół godziny pewnie by wyszły dziki. My za dzikami nie siedzieliśmy. Więc, no co wam mogę powiedzieć? Udało się upolować pięknego przecherę. No i co? I będziemy się brali za testy. A jakbyście nie wiedzieli, gdzie kupić wabik, to oczywiście sudeckaostoja.com i tam macie wszystkie te, którą ja dzisiaj wabiłem. Jak widzicie skutecznie, kolejne polowanie z lisem w tle. I tego lisa to dedykuję wszystkim tym, którzy mówili, że za mało lisów. Teraz to już macie dość tych lisów, bo to już jest kolejny odcinek z którymś tam lisem z rzędu. No ale ewidentnie te drapieżniki są, a my bierzemy się za redukcję tego lisa bardzo intensywnie i tu już jest, nie wiem ile już jest tu strzelony w kole, ponad 100 na pewno. Robimy ładne zdjęcie i idziemy testować sprzęt. No więc tak, będziecie widzieli za chwilę obraz z pulsara z C50 dopalonego X-Hogiem i powiem wam tak, włączyłem obraz w obrazie, do ściany lasu jest 350 metrów, więc sobie możecie popatrzeć. Była sarna, ale nam chyba uciekła, bo już jej nie widzę. No i najgorsze jest to, że zaczyna się robić lekka mgiełka. Tak, bo jesteśmy tutaj wzdłuż strumienia, tam dalej jest staw i jest lekka mgła. No szkoda bardzo, że nie ma zwierza jakiegoś, jakiś nietoperz chyba leciał, się wybudziły ze snu. W każdym bądź razie jakość obrazu możecie ocenić sami. Sorry za to, że ten obraz tak drga, ale no po prostu jest... O, jest sarna, teraz ją widać. Ciężko tu, słuchajcie, ustawiać ostrość, trzymać to w ręce, dlatego że jest... to nie ma żadnej stabilizacji, to nie jest kamera. No poza tym, teraz sobie najedziemy na drzewa. Do tej sarny było takie, słuchajcie, około 400 metrów, więc bez szału. Ale tutaj możemy sobie podjechać, o, zobaczyć. Tutaj mamy ścianę drzew. Myślę, że jakby tu były dziki, to by to nie było nawet żadnym problemem strzał na 200 metrów. Więc tutaj jeszcze trzeba by było idealnie poustawiać, ale no ciężko jest poustawiać sprzęt, który nie jest założony na broni, tak? Trzeba by zamontować, o tu mamy zwyżkę, jak fajnie widać. Idealnie. Jakby to było założone na broni, to wtedy można idealnie, że tak powiem, ustawić sobie ostrość, usiąść na ambonie i spokojnie się tym pobawić. Ale widoczność jest naprawdę petarda. Powiem wam, że C50 z X-Hogiem robi robotę i to robi straszną. Spróbuję tego X-Hoga podnieść troszkę do góry. O. No jest tutaj na ten dystans
Myślę, że tu jeszcze po tej ścianie tych drzew przejedziemy. O, tu możecie zobaczyć jakość. No naprawdę, widać dobrze. Nie ma co gadać, widać bardzo dobrze. Do tego drzewa to jest dobre 400 metrów. I do tej sarny też, co tam jest z lewej strony. Teraz zmienimy iluminator na ten zmienimy na ten tańszy, ten mniejszy, bo ten jeszcze ma w ogóle potencjometr. Tutaj możecie sobie zwiększać i zmniejszać moc oświetlenia. To też fajne jest. Teraz zmniejszę. O, cyk, będziecie widzieć. Zmniejszyło się, mamy bez iluminatora i możemy sobie podkręcać. Fajna sprawa. Naprawdę. Kurde, jakby nie tam giełka, to by było lepiej. No ale niestety wszystkiego mieć nie można. Zmieniamy iluminator na ten mniejszy. Zmieniliśmy iluminator na ten mniejszy. Tutaj o połowę tańszy. No, od razu urządzenie czuć, że jest po prostu lżejsze, ale też jest zasilane ogniwem 18650. No i coś tutaj sobie ponagrywamy, żebyście zobaczyli. No widać naprawdę fajnie też. No ja nie ukrywam, że iluminator w noktowizji robi robotę najważniejszą. Czekajcie, go przestawię troszeczkę, bo ja nie mam dokręcone specjalnie tych mocowań na maksa, ale do tego lasu, co mierzymy teraz, do tej ściany lasu, to jest ponad 200 metrów, więc to nie jest jakiś bliski dystans. Więc możecie zobaczyć, spróbujemy najechać na to drzewo, na które żeśmy wcześniej oglądali. Może ta sarna, o, jest to drzewo. To jest kawał drogi. No tu już widać na tym dalszym dystansie, że no niestety X-Hawk radził sobie lepiej, zdecydowanie. Natomiast tutaj do 200 metrów to jest sztos. Ja wiem, że to nie odda na pewno, ten materiał nie odda takiego rzeczywistego obrazu, ale z tym iluminatorem wygląda to naprawdę dobrze. Też daje radę, bez problemu. Jakbym miał wybierać, oczywiście wybrałbym X-Hawka, bo tutaj jest zdecydowanie lepszy ten obraz, ale jakiś pogląd macie. Więc zrobimy, jak będziecie chcieli, to czekam na opinię od Was, bo wtedy możemy zrobić, czekajcie, zapauzuję sobie to, dobra, możemy zrobić taki materiał zupełnie porównawczy, weźmiemy sobie to na spokojnie, na ambonę, pójdziemy sobie wieczorem, żeby tylko tej mgiełki nie było, albo pójdziemy w takie miejsce, gdzie tej mgły nie ma i spróbujemy coś ponagrywać, tak? Będziemy sobie przekładać, zakładać, albo weźmiemy dwie C50, jedną, drugą. Jak chcecie zobaczyć, jak to widać, nie ma problemu. Możemy taki materiał zrobić. Myślę, że to tak pokrótce, ciężko to nazwać testem, ale obiektywnie rzecz biorąc, X-Hawk, który mam tutaj w kieszeni, na tym montażu, sprawował się zdecydowanie lepiej. Obraz był lepiej doświetlony, no ale też luneta była cięższa. Natomiast z tym ten mały sobie spokojnie sobie radzi. Zaglądajcie na naszą stronę, tam będzie więcej informacji na ten temat. Będziecie mieli możliwość kupna w dobrej cenie. No i co? My już kończymy. Polowanie udane, zakończone pięknym przecherą. W końcu C50 dotarły do Polski. Możecie obejrzeć. Macie możliwość zobaczenia jakości obrazu. Więc taki mały, nawet nie nazwę tego testem, ale takie krótkie porównanie zrobiliśmy. Uciekamy do domu. Widzimy się w następnym odcinku Sudeckiej Ostoi. Ja Wam mówię daszbur i do zobaczenia. A o portalu nie mówię? A właśnie, dobrze jest misiek. No tak, na naszej stronie internetowej postanowiliśmy zbudować portal ogłoszeniowy, co Wam wspomniałem wcześniej. Chcemy, żeby on był bardzo profesjonalny, jak ja to mówię, taki OLX dla myśliwych. Z racji z mojej żony, zgubiliśmy coś? O. Z racji tego, że moja żona mi też podsunęła pewną myśl, żeby też tam były używane ciuchy, bo jak ona to mówi, nie każda kobieta, jak przekłada te ciuchy myśliwskie, się okazuje, że w to już nie wejdzie. Jej mąż oczywiście, to już jest stare. No to można to wystawić za jakieś grosze, będziecie mogli powystawiać. Zawsze coś się uda odzyskać, jakąś symboliczną chociaż kwotę. No i też taka idea powstała, żeby ten portal powstał bardzo profesjonalny. Więc chcemy zrobić na stronie sudeckaostoja.com. Jak wejdziecie sobie na telefonie, będziecie mieli tam zakładki blog, sklep, będą ogłoszenia, ale na komputerze jak też wchodzicie, to będzie po lewej stronie sklep, po prawej stronie będą ogłoszenia. Więc pewnie jak Wy to oglądacie, te ogłoszenia już funkcjonują. Zachęcam do dodawania tych ogłoszeń. Ogłoszenia są
darmowe, od razu mówię, na razie są darmowe, nie ma z tym, bo koszt zrobienia tego, bo zaraz tamasy się odezwą w komentarzach, to jest standard, tak? Tylko niech sobie wezmą informatyków, niech im to zrobią, no to wtedy zobaczą, że to wszyscy to za darmo robią. Natomiast koszt ogłoszeń, na razie lecą ogłoszenia za darmo, jak najbardziej. Wyróżnienie kosztuje 19,99, żeby wasze ogłoszenie było wysoko, natomiast cała reszta ogłoszeń jest darmowych, jest za free. Natomiast mój zamysł był taki, żeby zrobić to jak najlepiej profesjonalnie. To ma być mapa Polski, mają być województwa, to ma być wszystko interaktywne, więc taki pomysł powstał i dzięki realizacji z kolegą Maćkiem, który budował naszą stronę, podjął się, zbudował też stronę sklepu i ogłoszeń. To tak pokrótce Wam chciałem przybliżyć temat tego, zachęcić Was przede wszystkim do tego, żebyście dawali te ogłoszenia, żeby to żyło, żebyśmy to razem wspólnie napędzali, więc niech ta strona funkcjonuje, niech ta strona działa. Ogłoszenia dodajecie sami, tam, no, jak wejdziecie, to naprawdę będzie to zrobione krok po kroku, ma być to zrobione mega czytelnie, mega prosto, zarówno do dodawania, jak i do wyszukiwania. Tak na szybko. Tak naprawdę jak my to dzisiaj nagrywamy, to ona jeszcze nie jest skończona, ta strona, ona się dopiero robi, jesteśmy po pierwszej wersji demo, no ale jeszcze no, dużo czasu, dużo pracy przed nami, ale daliśmy sobie czas, tak? Odcinek pewnie wyjdzie już w marcu, więc mam nadzieję, że strona tam do 1-2 marca Maciek się zobowiązał, że strona będzie działać, więc mam nadzieję, że już działa. Co nas czeka w Sudeckiej? No impreza z Chęcin, to tylko nie wiem, czy ta impreza będzie przed tym odcinkiem, czy będzie po tym odcinku. Nie mam zielonego pojęcia, jak to wyjdzie, ale jutro już wyjeżdża. Chyba po? No, aha, tak wyjdzie. Tak wyjdzie. No to za chwilę będziecie mieli relację z imprezy w Świętokrzyskim. Później pochodzimy trochę po łowisku, posprawdzamy stan lizawek. Powiem Wam, bo łowiectwo to nie tylko strzelanie, porozmawiamy sobie na temat gospodarki, pogadamy na temat urządzeń. Także niektórych pewnie będą nudzić odcinki, ale będą więcej takie gospodarcze, że tak powiem. Oczywiście będziemy nosić na ramieniu broń, czy to będzie kniejówka, czy to będzie sztucer, ale będziemy ze sobą zabierać, no bo zawsze przecherę czy innego drapieżnika można spotkać, a marzec to jest idealny sezon do polowań na lisy z drapieżnikiem, lisy z drapieżnikiem, ale powiedziałem, do polowań na lisy z wabikiem. A czemu, to się dowiecie w następnych odcinkach. Spróbuję Wam to wytłumaczyć i zachęcić Was do tego, żebyście jak najwięcej przecher pozyskiwali. Teraz już kończymy, idziemy do samochodu, do zobaczenia i dashboard.